Zapraszam do obejrzenia drugiej części filmu poświęconego oprogramowaniu Sentinel, a tak naprawdę wyszedł to swego rodzaju poradnik i opis funkcji skanera. Także tutaj, mimo że przedstawiam to na oprogramowaniu, to odnosi się także do wszystkiego, co jest w skanerze, bo tak jak powiedziałem w pierwszej części, te same rzeczy są w skanerze i w oprogramowaniu. A przy okazji, prezentując tutaj i opisując pewne rzeczy, to dokładniej określam i mówię, do czego one służą. Także jest to swego rodzaju taka instrukcja użytkowania, obsługi, funkcjonalności tego skanera, jak i oprogramowania. W tej części chciałbym zająć się już taką rzeczą jak ustawianie konkretnie częstotliwości, list, co to są systemy, departamenty i tak dalej, i tak dalej. A więc po kolei to, co już żeście widzieli w pierwszej części, widzieliście zapewne w urządzeniu, no bo zakładam, że coś takiego macie. Pierwszą podstawową rzeczą, jaka się pojawia, to są tak zwane favorite lists, czyli listy ulubionych. I co to naprawdę tak znaczy? Żeby to przetłumaczyć na nasz język, uprościć ten opis tutaj całego tego sposobu organizacji, w jaki Uniden to zrobił. Uniden do jakiegoś czasu taki sposób organizuje te zestawy częstotliwości kanałów. Jest to całkiem przydatne, mnie to się podoba. Niektórzy mają problemy ze zrozumieniem tego, z organizacją. Pewne rzeczy w tym skanerze, jak i w paru ostatnich produkcjach Unidena, zwłaszcza tych, które są z gotowymi bazami danych dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, no są pod tym kątem tak naprawdę robione i pewne rzeczy i określenia mają sens właśnie w tamtych systemach. U nas dosłowne tłumaczenie kompletnie nie ma tutaj odniesienia, ale pokrótce, jak to wygląda, jak to rozumieć. Favorite list jest to w odniesieniu, w porównaniu z komputerem, po prostu folder. Jest to folder i rozwijamy go tak jak w Windowsach, w menadżerze rozwijamy foldery. I tak samo tutaj mamy główny folder Favorite Lists i w nim mamy listy ulubionych. I ile tych list stworzymy, jak je sobie podzielimy, jak zrobimy, to już jest nasza wyobraźnia i to, jak chcemy mieć zorganizowane tutaj te kanały, te częstotliwości w tym skanerze. Możemy sobie stworzyć listy ulubionych pod kątem na przykład to, co było opisane pod typem serwisu użytkowników, czyli może być na przykład jedna lista to będą samoloty, inne ochroniarze, inni nie wiem, kolej, inni co innego, CB radio, inne częstotliwości. Możemy tak sobie zrobić. Możemy sobie podzielić listy ulubionych już na przykład na rejony, jeżeli słuchamy w różnych miejscach. Możemy podzielić na inne rzeczy. No to już tutaj nie będę mówił, jak to robić, bo to jest każdego dowolna tutaj sprawa. Ja, tak jak zobaczycie, właściwie już widzicie na ekranie, zrobiłem sobie to w sposób taki, a nie inny, czyli podzieliłem na serwisy rządowe, miejskie, awaryjne, pasmo lotnicze, satelitarne i taką ogólną tutaj listę zrobiłem nasłuchową. Jeszcze w tej chwili nie jest to wszystko zorganizowane, to jest tylko stworzone w większości, ale taki mam tu podział. Od razu na początku może powiem odnośnie dwóch takich list, które są stworzone już od początku i one muszą zostać. Jest to Conventional Discovery i Quick Save Favorite Lists. Do czego one służą? Conventional Discovery jest to lista, która się zapełni w momencie, jak będziemy używali funkcji Discovery, o której mówiłem w pierwszej części. Jeżeli tam zaznaczymy, żeby to, co znajdzie, było zapisywane, stworzy tutaj, nazwijmy to taki podkatalog, bo prawidłową nazwę będziemy mieli za chwilę, która będzie miał nazwę taką jak dany Discovery tryb i tu będzie wpisywał te częstotliwości, które znalazł. I tak jak ja tutaj mam Conventional Discovery, nazywał się test i przy pierwszym uruchomieniu tego testu, bo te Discovery można kilka razy uruchamiać i za każdym razem tworzy
nową listę i nowy spis tych częstotliwości. No i tu mamy wykaz tych częstotliwości, które znalazł. To akurat, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to są tak zwane birdies, czyli to są ptaszki, jakie znalazł podczas skanowania całego pasma przy odpiętej antenie. Czyli to są częstotliwości, które skaner sam sobie generuje i sam sobie odbiera. No i widać, że to są jakieś generatory 26 MHz, druga harmoniczna 52, trzecia 78 i tak dalej. Potem dochodzą jakieś inne. Więc to są wewnętrzne tutaj częstotliwości, które sam siebie zakłóca skaner. I to jest jedna z tych list, która istnieje. Oczywiście możemy ją usunąć i jak nie będziemy korzystali z trybu Conventional Discovery, to ona się nie pojawi. Druga taka lista by się pojawiła, gdybyśmy korzystali z trybu Trunk Discovery. Tak samo pojawi się nam taka lista. I lista Quick Save Favorite List to jest lista, która zapisywana jest w momencie, kiedy zapisujemy jakąś częstotliwość na szybko, ręcznie wybraną z klawiatury. Jest taka opcja w trybie zatrzymania skanowania. Możemy ręcznie wpisać częstotliwość, właściwie całe parametry kanału i zapisać to z automatu i on to zapisuje właśnie nam w tej liście. W tej liście tworzy tak jakby podkatalogi i w ostatnim jest to, co ręcznie zostało tutaj zapisane. No, a jak wygląda organizacja tych list idąc dalej? No bo mamy listy, czyli tak jak mówiłem, foldery. Głównym folderem są listy ulubionych i w nich mamy następne, które stworzyliśmy. Zanim pójdziemy dalej, no to teraz muszę pokazać, jak te listy ulubionych tworzymy. W opcji Edit mamy Edit Favorite List. No i tutaj pokazują się już te listy, które mamy. Możemy w nią wejść i wyedytować. I w liście mamy systemy. I tutaj dodajemy systemy. Co to są systemy, będzie w dalszej części. Ja tylko pokazuję teraz, jak tworzyć listę. Mamy opcję, jaki liście przydzielamy klawisz szybkiego dostępu. No i status klawiszy szybkiego dostępu dla list. To już pokazywałem w pierwszej części w innym miejscu. Więc to tutaj nie jest akurat istotne. Wejdźmy jeszcze raz. I New Favorite List. I tworzymy listę. Test. OK. Lista nam się stworzyła. Nic w liście nie ma. Mamy opcję, to co byłem przed chwilą, tu jest none, jest wszystko puste i znowu ten. Także tworzenie samych list jest banalnie proste. I to, co też wspominałem w pierwszej części, sortowanie tych list. No od tego właśnie zależy sposób skanowania, w jakiej kolejności ten skaner chodzi. To w instrukcji jest opisane, jak on tutaj robi, że on robi listę, departament, system i tak dalej. Ale to już są tematy na później, jak będzie wiadomo, co to jest system, departament i cała reszta. Także tutaj jest opcja po prostu sortowania, gdzie możemy dowolną listę w górę, w dół przesunąć. No ja sobie zawsze robię tak, że klawisze szybkiego dostępu i wartość, jaka jest, odpowiada to pozycji na liście oczywiście. Tutaj widzicie, że nie ma 6. i 7. na przykład listy. No specjalnie sobie zostawiłem, że te dwie mam dalej, a te bliżej. To już każdy będzie robił tak, jak chce. Ja tylko tutaj przedstawiam zasady. Natomiast to już w waszej wyobraźni i potrzebach wszystko wyniknie, jak będziecie chcieli to zorganizować, w jakiej formie to poustalać. Więc no nie pisujemy. Jak widzieliście, tworzenie listy jest banalnie proste. Gorzej będzie z całą resztą. No i weźmiemy pierwszy z brzega, czyli Global Reconnaissance. Tak sobie nazwałem to już. Kiedy zajrzymy do listy, mamy w niej kolejny zestaw tak jakby folderów. I to są tak zwane systemy. I tutaj jest to istotne już, bo lista jest ogólna. Natomiast jak tworzymy systemy, przy tworzeniu systemu musimy określić jego typ. I to jest tutaj właśnie ta najważniejsza sprawa. To jest najważniejszy moment, jaki tutaj
przy tworzeniu list różnych jest dla nas znaczący. I weźmiemy teraz coś takiego, może to zrobię na przykładzie. Nie, będziemy w liście. Żeby edytować listę, klikamy na niej prawym klawiszem i jest coś takiego jak Program Favorite List. I wchodzimy w to i pojawia nam się podobne okno, ale już tylko tu jest jedna lista. I w tej liście mamy to, co mówiłem, systemy. I jeżeli chcemy dodać, jest coś takiego jak plusik, dodajemy nowy system, otwiera nam się nowe okno. Stwórz system. System nazywamy i to, co teraz jest najważniejsze. System musi być określonego typu. Jakie to są typy? Zacznijmy od dołu, bo tak będzie najprościej. Conventional, czyli w tym systemie konwencjonalnym mogą być wszystkie rzeczy, gdzie po prostu wpisujemy częstotliwość. Niekoniecznie, to nie oznacza, że to są systemy analogowe, ale konwencjonalne, czyli jedna częstotliwość i to wszystko, czyli kanały. LTR, tych systemów w Polsce nie ma, więc to w ogóle już chyba są niewykorzystywane. EDAX, stary system trunkingowy, w Polsce przez ponad 20 lat używany, też już nie istnieje. NXDN One Frequency, czyli system Kenwooda, pracujący na jednej częstotliwości, może być. I NXDN Trunk, czyli system trunkingowy. DMR, znamy najbardziej to wszystko, co ma Motorola, One Frequency i Moto Turbo Trunk, czyli systemy trunkingowe. Motorola, tu są systemy analogowe Motoroli, już też praktycznie niewykorzystywane i 3 rodzaje systemów P25, praktycznie u nas oprócz P25 One Frequency pozostałych przynajmniej nie kojarzę, czy u nas gdzieś takie systemy są wykorzystywane. Niestety wszystkie systemy trunkingowe, czy P25, czy Motoroli, czy NXDN, jakie znałem, są to systemy szyfrowane, więc tak naprawdę i tak tego nie wykorzystamy. Możemy wykorzystywać tutaj DMR One Frequency i NXDN One Frequency, ale również to samo, czyli te systemy, które wykorzystują jedną częstotliwość cyfrową, możemy słuchać w trybie konwencjonalnym. Jest pewna różnica, ale o tym będę mówił później. I wybieramy, tu musimy wybrać konwencjonalny, bo nie ma co. I pojawił nam się system test. Tutaj również pojawił się system test. Jak widzicie, te systemy mają plusik, czyli możemy rozwinąć następne, tak jakby foldery. Ten jeszcze nie ma, bo nic nie zostało stworzone. Wejdźmy do systemu, który jest już gotowy. Otwieramy i mamy następne foldery. Jak te foldery się nazywają? Tu już w tej chwili tego nie zobaczymy, bo tu już mamy kanały, weszliśmy. Jesteśmy i wróćmy jeszcze raz. System. Przepraszam. To jest tak troszeczkę pomieszane, trzeba to załapać, bo widzicie, ja się mylę. Weszliśmy w listę ulubionych i w tym oknie nam się wyświetla zawartość tej listy ulubionych, czyli systemy. Teraz wchodzę w system i w tym oknie wyświetla się zawartość systemu, czyli departamenty, czyli kolejny folder. I idąc do tyłu, lista może mieć ileś systemów, za to systemy mogą mieć ileś departamentów. Nie wiem, czy są określone tutaj, chyba są jakieś tam limity, ale to są bardzo duże, nie będę w to wnikał. I dopiero jak wejdziemy w departament, w nim mamy listę kanałów, jak widzicie. I teraz możecie zobaczyć, jak ja tutaj to podzieliłem. Lista podzielona na rodzaje, czyli PSP, energetyka, główny EMS, DMR, teraz ten test. W PSP podzieliłem sobie na departamenty i w departamentach są województwa. Jest województwo mazowieckie i ogólny. I oczywiście tu na przykład mogę sobie dodać departamenty będące właśnie kolejnymi województwami i będąc w danym rejonie odpalam sobie, że słucham tylko jednego departamentu i słucham kanałów dla danego województwa. Mogę je sobie opisać, tak jak mazowiecki mam opisane, który kanał dla którego miasta jest przydzielony.
w województwach, który kanał dla którego województwa. W bazie są wszystkie. I jak dodamy kolejne tutaj departamenty, w tych departamentach możemy sobie wpisać częstotliwości akurat dla danego rejonu. To jest, tak jak powtarzam, mój podział. Możecie zrobić sobie dowolnie, w zupełnie inny sposób. Możecie zrobić jedną listę. Lista musi być, tak, to jest pierwsza rzecz, że jedna lista musi być. Jeżeli nie ma żadnej listy, skaner nie będzie skanował. I w liście musi być oczywiście system i departament, no i channel do skanowania, bo bez tego system pokazuje komunikat nothing to scan, czyli nic do skanowania, więc wiadomo, że coś musi być. Więc po jednym z każdych tych elementów może być. I czy wy zrobicie sobie 100 list, czy jedną listę i 50 systemów i w każdym po jednym departamencie, czy nie, to już jest no wasza sprawa. Mówię, to już jak sobie to ustalicie, tak będziecie mieli, tutaj w to nie wnikamy. Wróćmy teraz do systemów. System ma opcję. Tak, czy go unikamy, czy nie. No więc to jest to, co we wszystkich tutaj listach, systemach, kanałach, czy w danej chwili on jest skanowany, czy nie. Możemy unikać systemu, możemy unikać departamentu, możemy unikać pojedynczego kanału, możemy unikać całej listy. To jest właśnie ta zaleta, że możemy sobie wybierać to, co chcemy. To wybieramy przez tagi, o których będę później robił może osobny film, bo to już muszę pokazać skaner, jak to wybieramy. No i tu jak widzicie, te systemy są konwencjonalne. Mamy jeden system DMR jednoczęstotliwościowy i tu mamy kolejne opcje, że możemy sobie wybrać, czy będzie wyszukiwał ID, czy nie. Tu jest wyłączone wyszukiwanie ID. No i standardowo Quick Key, czyli przypisana wartość numeryczna, którą możemy wstukiwać z klawiatury, aby ten system uaktywnić lub zatrzymać go. No i tak samo tutaj, ile czasu na tym systemie ma skaner się zatrzymywać. To, co opowiadałem przy tych wcześniejszych połączonych skanowaniach i searchach. Jeżeli mamy duży system, to może go skanować 20 sekund. Jeżeli nie chcemy, żeby cały system przeskanował, tylko że z każdego po kawałku, to możemy ustawić tutaj inny czas do 255 sekund. 0 oznacza, że cały system przeszuka. Priority ID Scan, tutaj tego nie mamy, bo wyłączone mamy Priority. Format wyświetlania grup NXDN, to co było wcześniej w tym ustawieniu globalnym do ustawiania DMR-a, właściwie nie DMR-a, tylko EDAX-a i P25, tak samo mamy tutaj, tylko to sobie ustawiamy w przypadku systemów. No i Digital Waiting Time, to jest taka globalna wartość dla poszczególnych systemów. Mówiłem w pierwszej części o tym parametrze. Opcje. Location, czyli w zależności od lokalizacji ten system czy się uaktywnia, czy nie. Tego nie korzystamy. Aha, tu nam pokazuje znowu, bo jesteśmy w listach, pokazuje nam ustawiamy tutaj Quick Key do favorite list i nazwę, numer do tagowania tej listy. No ja z założenia używam, bo tak naprawdę nie widzę innego sensu, żeby to używać. Do Quick Key'a i Number Taga używam tej samej wartości, bo to widzimy na wyświetlaczu, więc ustawiłbym Quick Key'a innego i Number Taga innego, no więc nie wiedziałbym, którą listę włączam. Oczywiście jeden Quick Key może być przypisany do kilku list i włączymy ich kilka, więc wtedy na Number Tagu widzimy, jaka w danej chwili lista skanuje. No, to są już takie bardzo zaawansowane rzeczy i naprawdę utrudniają funkcjonowanie i skanowanie, a nie poprawiają. Więc tutaj tego nie robimy. No i tutaj jest to, co też było w poprzednim filmie odnośnie listy tutaj Quick Key'ów dla favorite list. Tu mamy Quick Key dla systemów i to samo widzimy, które są aktywne i które są komu przypisane. No jak widzicie, do każdego możemy przypisać 99. Czyli by wyglądało, że może być 99 list. No chyba, że do niektórych możemy przypisać, nic nie przypisywać, albo tak jak powiedziałem, do dwóch systemów może być przypisany jeden Quick Key. Ale no nie sądzę, żebyśmy takie ilości robili. 99 list po 99 systemów i każdy po 99 departamentów i każdy po 100 kanałów. No,
nie ma tyle rzeczy do słuchania, żeby tyle tego wpisać. Także tutaj to jest już bardzo, bardzo dużo. Tu wróćmy jeszcze do tych opcji. Widzicie? Startup Configuration Case. I to jest coś takiego, że możemy przypisać do poszczególnych klawiszy poszczególne tutaj listy w tej chwili, tak jak tutaj mamy, że jesteśmy favorite list. Jak przypiszemy do klawisza 0, to w przypadku uruchomienia skanera z wciśniętym tym klawiszem, to ta lista będzie aktywna. Standardowo wszystkie listy są aktywne, te ustawione w parametrach wspomnianych w pierwszej części. Tu możemy sobie zrobić coś takiego, że możemy też przypisać poszczególne listy do różnych klawiszy, różne kombinacje oczywiście, bo jak widzicie, że jedną listę możemy przypisać do kilku klawiszy i w momencie uruchamiania radia z tym klawiszem będą tylko te listy aktywne. Czyli dobrze jest sobie podzielić tutaj te nasze skanowane rzeczy na różne listy, bo jak widzicie, włączając radio już możemy wybrać listy i możemy sobie zrobić listę na przykład lotniczych rzeczy. I włączamy radio, przytrzymuje nam guzikiem, nie wiem, na przykład 6, tak jakbyśmy ustawili do airbanda tutaj i odpala się nam tylko lista 6, nie musimy tego robić z guzików, nie musimy wyłączać tych list do skanowania, bo i tak on szczyta tylko jedną listę. Po następnym włączeniu wczyta wszystkie. Także to też jest bardzo ciekawa metoda konfiguracji zestawu, jaki będziemy skanowali po uruchomieniu. No to trzeba poćwiczyć, to trzeba zrozumieć, jest tego bardzo, bardzo dużo, jak widzicie. Lećmy dalej do systemu. No i w systemie mamy możliwość oczywiście dodawania nowych systemów, kasowania i zmieniania pozycji na liście. Bo w takiej kolejności one są skanowane, w takiej kolejności nam się pojawiają. W przypadku departamentów mamy jeszcze możliwość ustawienia filtra. To, co opowiadałem, że są te filtry, co one robią, to będzie osobny temat. W poprzednim filmie mówiłem, że można ustawić globalnie pewne filtry. I tutaj właśnie wybieramy, czy korzystamy z globalnego ustawienia, czyli dla całego radia, czy innego dla danego departamentu. Opcje, czyli jesteśmy w systemie PSP, czyli tutaj jest nazwa, czy jest unikany, czy nie. Tu informacja, jakiego typu to jest system i tu znowu, jaki klawisz szybkiego wyszukiwania do niego jest podany, jaki tag, hold time, czyli to, co mówiłem, ile czasu on skanuje, digital waiting time, wiemy, o co chodzi. No i teraz wyświetlanie listy dla departamentów. No to już jest analogicznie tak jak dla wszystkich pozostałych. I jak wejdziemy w departament, no mamy opcję i znowu w departamencie też mamy nazwę, to czego unikamy, klawisz do szybkiego wyboru, no i filtr, to co przed chwilą mówiłem, i lokalizacja, typ lokalizacji, no z tego nie korzystamy, więc nie ujmy. No i teraz to co najważniejsze, czyli ustawianie częstotliwości. Jakie tu mamy możliwości i opcje? No standardowo, czy channel name, czyli nazwa kanału, jaka się będzie nam wyświetlała, avoid, czyli czy w danej chwili ten kanał będzie skanowany, czy nie. To możemy ustawić w programie, ale tak naprawdę to robimy w radiu, bo jak nam coś przeszkadza ten kanał, czy za dużo tam jest zakłóceń, czy innych rzeczy, to go nie potrzebujemy. Aczkolwiek ja tutaj mam zrobione coś takiego, że dla poszczególnych województw i tak mam pełną listę, a tylko uaktywniam kanały istotne dla danego województwa. Także na przykład w taki sposób sobie to zrobiłem. Częstotliwość, rodzaj modulacji. Tutaj jak widzicie jest NFM, czyli Narrow FM, taką ustawiłem, ale jeżeli dobrze mamy band plan, band selection zrobiony, możemy dać auto i samodzielnie ta modulacja zostanie wybrana. Audio option. Jakiego rodzaju to ma być kanał tak naprawdę? Jeżeli ustawimy all, skaner będzie ten kanał próbkował i sprawdzał, czy on jest cyfrowy, czy analogowy. Jeżeli będzie, że to jest kanał analogowy, ma na przykład blokadę CTCSS, wyświetli nam, jaka to jest częstotliwość tej blokady, czy kod w DCS. Jeżeli będzie to cyfrowy kanał, łączy się w tryb cyfrowy. Jeżeli to jest kanał, system cyfrowy jednokanałowy, to po prostu odbierze tą transmisję, pokaże nam user ID, color code, RAN w przypadku NXDN-a, czy NAC w przypadku P25, czyli pokaże nam te wszystkie rzeczy i będzie odbierał, jeżeli kanał nie jest zakodowany.
będzie nam odbierał, będziemy słyszeli i tak dalej. Czyli to jest taka konwencja cyfrowa. Ale możemy sobie wyłączyć na przykład i zrobić, że są kanały analogowe. Jeżeli ustawimy audio type analog, będziemy słyszeli brzęczenie, warczenie w przypadku emisji cyfrowych, on nie będzie dekodował. W przypadku jeszcze kanałów analogowych możemy sobie na stałe ustawić, jaki chcemy ton CTCSS, czyli nie będziemy odbierali emisji z innym tonem. I jest też coś takiego jak ton lockout, czyli jeżeli zaznaczymy to skaner nie odbierze emisji tylko z tym tonem. Jeżeli emisja będzie miała ten ton, nie usłyszymy. Wszystkie inne usłyszymy. To taka odwrotność. Jeżeli wybierzemy tryb cyfrowy, no to okno nam się wyszarzyło się Digital Option. No i tutaj mamy opcję Digital Code Search. Czyli jeżeli zaznaczymy to, on będzie szukał, co to jest za rodzaj systemu i wyświetli nam dane. Jeżeli wiemy, jaki to jest tam system i chcemy tylko słyszeć na danym kanale na przykład ten dany konkretny jeden system, możemy wybrać DMR-a i jego color code. Tylko te parametry tutaj możemy wybrać. Żadnych slotów, żadnych innych rzeczy. I tak samo w przypadku NXDN-a, albo AREA, albo RAN, w zależności jaki to jest typ NXDN-a, DPMR, Common ID i P25 NAC. I tylko te systemy, które odpowiadają tym ustawieniom, on będzie nam odbierał. I wszystkie emisje, wszystkie grupy, wszystkich użytkowników będzie nam z tego kanału odbierał. Czyli taki typowy odpowiednik kanałów analogowych. I tu jest to, co mówiłem w pierwszej części, service type, czyli rodzaj serwisu, czyli tak jakby to, co chodzi na tym kanale. I tak jak opowiadałem tam, możemy to wykorzystywać do różnych celów i tutaj po prostu to ustawiamy. Tłumik. No, czyli tłumik, tak? Czyli ograniczenie czułości odbiornika. No, bardzo rzadko stosowane. No, jeżeli mamy jakiś bardzo silny sygnał i coś nam zakłóca, albo mamy sygnał na tyle silny, że z tłumikiem go słyszymy, a mamy w pobliżu silne sygnały, które uniemożliwiają jego odbiór, możemy włączyć. No ja jeszcze nie miałem okazji użyć. Delay, czyli to jest to, co też opowiadałem w pierwszej części, czyli czas przy skanowaniu, że jak zatrzyma się, skończy się nośna, no to tyle zostaje, a przy minusowych tyle słucha. To jest to, co było w pierwszej części. Alt tone możemy ustawić do każdego z kanałów powiadomienie nas, że w tej chwili coś na tym kanale się pojawiło. I mamy sygnalizację dźwiękową, alert tone. Tu ustawiamy głośność i sygnalizację świetlną. To też opisywałem już w pierwszej części. Volume offset. Mamy, jeżeli pewne emisje są głośniejsze, cichsze, możemy tutaj dany kanał pogłośnić lub przyciszyć w stosunku do całej reszty. To zwłaszcza ma w kanałach, systemach cyfrowych zastosowanie, że one często są źle ustawione, w 99% źle są ustawione i wtedy wychodzą głośniej, a niektóre ciszej niż konwencjonalne i możemy tym sobie tutaj to zmienić. Number tag, tak jak w systemach, departamentach, listach, jest to oznaczenie, które będzie się pojawiło w etykietce tag na ekranie skanera. I czy channel ma być priorytetowy, czyli też to, co opowiadałem w pierwszej części na temat skanowania priorytetowego. Tu ustawiamy właśnie, czy dany kanał ma należeć do listy kanałów priorytetowych. I tak wygląda tutaj opcja programowania kanałów. I tak jak widzieliście, możemy sobie zrobić listę, system i departament. I w tym departamencie możemy mieć dużo systemów analogowych, kanałów analogowych i systemów jednokanałowych cyfrowych. Jeżeli jednak będziemy programować w pełni system cyfrowy, to już jesteśmy troszeczkę bardziej ograniczeni. Mam tu taki system cyfrowy DMR w tej chwili i w systemie DMR mamy coś takiego jak nazwę departamentu i w tym departamencie mamy, no nazwijmy to strefy, ja to tak będę nazywał. I tutaj tak naprawdę, jeżeli chcemy odbierać jakiś jeden kanał, nawet jednokanałowy system, bo to w tym wypadku ten departament jest DMR One Frequency, czyli jednokanałowy, to już tutaj nie wrzucimy wielu częstotliwości, wielu innych systemów, tak jak to mogliśmy robić w tych konwencjonalnych ustawieniach. Tu jeden system to jest jeden system i jedna częstotliwość tak naprawdę. I tu już jesteśmy ograniczeni. Także do
systemów cyfrowych, jeżeli chcemy w pełni je tutaj programować, no to lista i w liście już będą poszczególne systemy w tym momencie, mimo że jednokanałowe, ale systemy. I wtedy to musimy sobie dzielić na listy. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, w konwencjonalnym trybie słyszymy wszystko. Czym się więc to różni? No bo jaki ma sens teraz tworzenie i ograniczanie się w listach, skoro mogliśmy zrobić wszystko to samo w konwencjonalnym trybie? Otóż różnica jest, kolosalna, można powiedzieć. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i wiecie, jak działają te systemy. W systemach analogowych mamy kanał i możemy podzielić użytkowników na tym kanale selektywnym wywołaniem, innymi rzeczami. Tego ten skaner nie ma, ale tak naprawdę możemy podzielić, żeby się nie słyszeli, tonami CTCSS lub DCS. I tu w tym wypadku, tak jak mam podzielone to w PSP, widzicie. I tak jak tutaj będę słyszał na tej częstotliwości użytkowników z kodem CTCSS 123, będą mieli inny tom, już nie usłyszę, więc muszę zrobić następny tutaj wpis, następny kanał, żeby odróżnić tych użytkowników. Tak jak to mam, to już Wam pokażę teraz z ciekawości. Tutaj mam coś takiego, częstotliwości się powtarzają. Weźmy dla przykładu, która tu się powtarza. 887,5 końcówka, 887,5 i tu jest 127, a tu 203. Więc gdyby nie było tych tonów, częstotliwość jest ta sama, bym słyszał obydwu i bym nie wiedział, który nadaje. A teraz jak sobie ustawiłem dwa kanały, to wiem, że to jest milanówek, a to jest legionowo. I to mi się wyświetla odpowiednia rzecz na wyświetlaczu. I tak samo jest właśnie w tej PSP. Jeżeli mamy ustawiony w konwencji tutaj system cyfrowy, to tak jak powiedziałem, wyświetla nam się user ID, czyli użytkownika numer i to group ID, czyli numer grupy rozmównej. I słyszymy wszystko. I nie możemy tutaj nic więcej sobie poblokować, pozmieniać, oznakować tego. I po to właśnie są te systemy cyfrowe, żebyśmy mieli więcej możliwości tak jakby ograniczania, wyświetlania. O co chodzi? W systemie tworzymy departament, tak? Departament tutaj się składa z tych sitesów, czyli ja to nazywam strefy. Tutaj ustawiamy sobie nazwę. W tym wypadku jesteśmy w tym services. I tutaj ustawiamy częstotliwości. I jeżeli mamy system, bo nawet tak zwane jednokanałowe systemy mogą korzystać, żeby zapewnić łączność na wielkim obszarze, z kilku repeaterów. I tu możemy wtedy te repeatery powpisywać. Dalej to jest system ten sam, jeden. Grupy rozmówne, ID i tak dalej są te same. Użytkownik nadając w jednej strefie jest słyszalny w innych. Ale naraz chodzi kilka tych przemienników i przemieszczając się po tym terenie obsługiwanym przez kilka takich urządzeń, tutaj automatycznie system znajdzie tą częstotliwość, którą będzie odbierał i będziemy słyszeli wszystkie inne rzeczy. Opcje, czyli modulacje, tłumiki, filtry, to wszystko oznacza to samo, co już wcześniej powiedziałem, location, czyli to, czego nie używamy. I w tym momencie tutaj mamy ustawiony system. I jeżeli włączymy skaner, dalej nic nie odbierzemy. Dlaczego? Bo tu jest właśnie ta opcja Unit ID użytkowników. I właśnie tutaj możemy wpisywać sobie, dodajmy, coś mi się tutaj nie dodało, jest kolejny użytkownik. Możemy dodawać sobie te cyfrowe identyfikatory użytkowników, czyli tak jak w przypadku tych kanałów tutaj analogowych, gdzie słyszałem tylko z konkretnym CTCSS-em, tak tutaj będziemy słyszeli tylko tych użytkowników, którzy mają dane ID. Żadnych innych użytkowników nie usłyszymy. I właśnie o to chodzi, że możemy sobie tutaj ograniczać
tak jakby to, co słyszymy. Możemy tym użytkownikom dodatkowo nadawać nazwy. I dzięki temu będziemy wiedzieli, kto w danej chwili na tym przemienniku nadaje. I to jest ta różnica między tym trybem jednokanałowym, cyfrowym, a konwencjonalnym. W konwencjonalnym słyszymy wszystkich, widzimy wyświetlenie numeru użytkownika, grupy rozmównej, natomiast nie możemy nikogo zablokować. Słyszymy wszystko, co się dzieje na tym kanale. Natomiast tutaj będziemy słyszeli tylko to, co chcemy. I dodatkowo możemy tutaj nadać temu nazwę i będziemy widzieli, kto w danej chwili nadaje. Jeszcze dodatkowo w opcjach jest ID Search, czyli możemy mimo wszystko w takim kanale dać opcję On i będzie nam skanował wszystkich użytkowników. Także jest też taka opcja. Możemy ją włączyć i wyłączyć, więc mamy to, co mieliśmy w kanałach konwencjonalnych i to, co mamy w kanałach tutaj systemowych. Także to jest o tyle lepsze. I jeszcze jest Emergency Alert, ale to jest funkcja systemów. Jeżeli ktoś nada połączenie alarmowe, tutaj nam się coś takiego wyświetli, że jest to połączenie alarmowe. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o programowanie tutaj podstawowych rzeczy w tym oprogramowaniu. I tak jak mówiłem, dokładnie to, co powtarzam, dokładnie to samo macie, te same parametry macie w radiu. Jeżeli będziecie ustawiali, tam innym trybem się przechodzi. Być może zrobię takie porównanie, że pokażę tutaj radio i program, gdzie te rzeczy są w radiu, gdzie w programie. No taka osobna rzecz. Ale jeżeli załapiecie te funkcje tutaj z oprogramowania, to bez problemu dacie sobie radę i programując radio. No mimo wszystko tutaj jest dużo szybciej, wygodniej. Ja tak naprawdę wszystko programuję z tego oprogramowania. Jest jeszcze oprogramowanie tutaj, które firma Arcsoft, firma Butel robi ARC oprogramowanie do tych skanerów. Oprócz tego, że jest tam możliwość wyświetlenia panelu na komputerze i sterowania tym radiem, no reszta funkcji jest dla mnie no taka sama. Jakoś nie widzę potrzeby korzystania z tego oprogramowania. Mam je, bawiłem się trochę, ale wszystko, co potrzebuję, mam tutaj. O pewnych rzeczach, jak sobie ułatwić wpisywanie dużych list, bo tak wpisywanie, jak widzicie, tego wszystkiego tutaj ręcznie, zwłaszcza częstotliwości, ustawianie pojedynczych pól jest bardzo ciężkie, to taki poradniczek zrobię w trzeciej części filmu, bo widzę, że ten film miał być króciutki, już się rozrasta bardzo na kilka godzin. Zrobię to w trzeciej części. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Będę starał się na nie odpowiadać. Być może kiedyś zrobię live'a tutaj z tym skanerem i z czymś takim, ale to jeżeli będą chętni, no bo dla jednej osoby live'a nie będę robił, sorry. Tutaj to musi się gdzieś tam to rozpowszechnić i wtedy coś takiego mogę pokazać i będziecie mogli tutaj zadawać na żywo pytania, a ja będę tutaj prezentował na skanerze i na oprogramowaniu. Także to tyle w tej drugiej części. W trzeciej, tak jak powiedziałem, będę chciał pokazać, jak sobie ułatwić wpisywanie tych częstotliwości tutaj, jak to zorganizować, żeby to robić niejako z automatu, żeby to było łatwe, lekkie i przyjemne, a nie męczarnia. Także to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.